No hej, dzisiaj, tak jak w ubiegłym tygodniu, rozpoczynamy podróż nieoczywistą w okolicy wielkiego zbiornika poflotacyjnego kopalni KGHM. Zapraszamy na film. W Starej Rudnej byliśmy już 2 lata temu, jednak wróciliśmy, by dokończyć jej eksplorację. Podróż rozpoczynamy na wzgórzu świątynnym Tempelberg. Znajdują się tutaj ruiny świątyni w stylu Sybilii, ozdabiającej niegdyś przypałacowy park. Na stronach internetowych ten obelisk jest błędnie przedstawiany jako pomnik poległych w czasie Wielkiej Wojny żołnierzy ze Starej Rudnej. Po oczyszczeniu okazało się, że na kamieniu jest tylko jedno nazwisko – Johannes Loch. Po dłuższych poszukiwaniach okazało się, że był Trupführerem. Zmarł 29 kwietnia 1933 roku. Sturmbleitung, której symbol znajduje się na kamieniu, była narzędziem terroru nazistowskiego w walce z bojówkami i sympatykami innych ugrupowań politycznych. Naszym zdaniem tak wyeksponowany kamień jest kompromitacją i wielkim wstydem dla Starej Rudnej. Prawdziwy pomnik upamiętniający mieszkańców okolicznych wsi poległych na frontach Wielkiej Wojny powstał właśnie tutaj, w pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej. Jak większość tego typu pomników, w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej został przewrócony i wkrótce zarósł trawą i zielskiem. W listopadzie 2016 roku grupa pasjonatów przy pomocy miejscowych władz oczyściła i odwróciła elementy pomnika. Na skarpie przy drodze ponad zabytkowym kościołem pod wezwaniem świętych Szymona i Tadeusza i nad przykościelnym cmentarzem w miejscu noszącym nazwę Na Rigerze znaleźliśmy zapomniany cmentarzyk.
Ta niewielka nekropolia została założona w XIX wieku dla ofiar kolejnych epidemii cholery nawiedzających ziemię kłodzką. Podczas trzeciej epidemii w 1866 roku w Szalejowie Dolnym zmarło 88 osób. Nekropolię z nieznanych przyczyn splantowano w 1984 roku. Do dziś zachowały się tutaj fragmenty kamiennych elementów i nagrobków. Kościół świętego Szymona i Tadeusza Judy otaczają fragmenty muru obronnego z bramami oraz lapidarium cmentarne. Powstało ono w 1984 roku podczas likwidacji poniemieckiego cmentarza. Zebrano z niego to, co ocalało i urządzono małe lapidarium jako pamiątkę po tych, co tu kiedyś mieszkali. Ten pałac już kiedyś odwiedzaliśmy, jednak króciutko przypomnimy jego historię. Znajdował się w rękach rodziny von Münchhausen aż do roku 1945. To za sprawą właśnie rodziny Münchhausen budynek został przebudowany w neogotycki pałac, który podziwiać możemy do dzisiaj. Podczas II wojny światowej w pałacu mieściło się dowództwo pobliskiego lotniska polowego Luftwaffe
a po jej zakończeniu rezydencję zajęła Armia Czerwona. W późniejszym okresie w pałacu mieściły się biura oraz mieszkania pracowników pobliskiego PGR-u. W kolejnych latach obiekt pełnił również funkcję ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, a organizowane w nim były m.in. obozy dla dzieci i młodzieży. Obecnie pałac w Szalejowie Dolnym znajduje się w rękach prywatnych. Niestety, właścicielka nie przejawia zainteresowania zabytkiem, a pałac stopniowo pada w ruinę. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.